Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. Mamy kolejny temat. Kontynuujemy żniwa. Tak, żniwa to nie tylko kombajny. Nie tylko kombajny, nie tylko ścierniska, nie tylko plony. Trzeba je usprawnić. Trzeba przyspieszyć. To jest akcja i to naprawdę trzeba działać. Logistyka, Dokładnie. aby maksymalnie wykorzystać, że tak powiem, Tak. okna transferowe, Po co pogodowe. kupować trzeci kombajn, który Skoro będzie ponad 1 000 000, jak kosztował mogę kupić przyczepę i mieć temat za sporo niższą kwotę. za sporo niższą. Ona jest jaka jest, niemniej jednak to jest oszczędność. Ale jest to uzależnione od modelu, od wielkości, od wyposażenia. Dokładnie. Bardzo kultowy producent. Tak jest. Metaltech Mirosławiec. Mirosławiec. Pozdrawiamy pracowników Metaltechu, bo jak najbardziej. Chyba jeden z bardziej znanych producentów przyczep rolniczych. Przyczep rolniczych. A jest to przyczepa. Co prawda przeładowcza, ale przyczepa. Były takie, nie wiem, pamiętasz takie akcje, że kiedyś kombinowano, że do przyczepy standardowej na ten z tyłu wziernik montowano z pomu Augustów, przenośnie, Tak. jakąś hydraulikę, Tak, różne żmijki, Okej, nieżmijki, tak. różne rzeczy. ale tu mamy profeskę. Tak, Dedykowane. chodzi o profesjonalny sprzęt, który nam zdecydowanie polepszy logistykę Tak. odbioru ziarna z pól, od Od kombajnu. bardzo wielu lat oni są na rynku. I teraz chcemy to omówić. Ja bym zaczął jak zawsze troszeczkę od przodu. Oczywiście, tu akurat w przyczepie przeładowczej przód jest tą istotną To jest, częścią, powiedzmy, istotnym najbardziej newralgiczny. Tak, i tu są newralgiczne, tak jak mówisz, najważniejsze elementy podzespołek, które wpływają na jego wydajność i na te jego atuty. Dokładnie. Jak od początku do początku. Zaczep oczkowy, może nie najszczęśliwszy, ale producent ma zaczep kulowy. Oczywiście. Jego zalety wielokrotnie powtarzaliśmy. Ja bym nawet je skrócił do takiego stwierdzenia, że najbardziej go kochają operatorzy. Tak, mówisz o zaczepie kulowym. O zaczepie kulowym. Tak, jest to fantastyczne rozwiązanie, bo to jest tak zwane połączenie ciągnika z maszyną czy z przyczepą, w tym przypadku tak zwane bezluzowe. Nie ma tych szarpnięć, luzów ani poprzecznych, ani pionowych. I to wpływa tak naprawdę na trwałość układu zaczepowego ciągnika, Bezpieczeństwo. bezpieczeństwo, a nade wszystko komfort pracy. Tak, nawet mieliśmy swego czasu eksperyment przeprowadzony na starszym pracowniku, który żeśmy zmusili, żeby skorzystał z tego i był, powiem tak, zmusił z kolei on, pracodawcę, żeby jednak nabyć coś takiego i to żeśmy spełnili to jego życzenie. Kolejna rzecz, skoro idziemy dalej, ja zwrócę na to uwagę, bo zaczep ma znaczenie, Cały dyszel. cały masz na dyszel, myśli. właśnie akurat w przypadku Metaltechu, bo oni dosyć wyjątkowo do tego podeszli. Wiadomo, że mamy teraz żniwa zbożowe. Dla przyczep mniejszy problem. Ale co przy żniwach kukurydzianych, gdy pracujemy w trudniejszych warunkach, Wilgotnościowych i innych. bo to tam zbiór kukurydzy może odbywać się i w listopadzie, i w grudniu, a bywa, że w styczniu się A, odbywa. były takie żniwa, że Tak, nawet faktycznie. I Ale- warunki terenowe Są ciężkie, hardkorowe Tak. i na co właśnie warto zwrócić uwagę w tym momencie? na prześwit. Na prześwit. I właśnie Metaltech charakteryzuje się tym, jak spojrzymy Jest wyjątkowy. jest wyjątkowy na tle konkurencji, na tle innych producentów, że ta cała maszyna już na układzie zawieszenia, chodzi tutaj o połączenie o dyszel, są zdecydowanie na wyższym poziomie Tak. niż u innych producentów. Jest to niebywały atut w tym momencie, Tak. gdy będziemy pracować tą maszyną w tych trudnych warunkach, takich późno jesiennych przy kukurydzy, bo wiemy, że tam możliwość ugrzęźnięcia, Jest podtopienia dosyć spora. maszyny, bo Jest dosyć wiadomo, spora. są to duże gabaryty, więc I trzeba na to zwrócić uwagę. Ma to też pewną konsekwencję, że no tu trzeba od operatora jednak się wymaga inteligencji, żeby jednak wiedział, że przez to ten środek ciężkości jest wyżej. tak, to jest, kij ma dwa końce, jak te powiedzenie To zawsze mawia. jest. Jak tutaj atutem tego jest, że ten większy prześwit daje nam możliwości Bo w kukurydzy pracy to w bezwzględnie trudnych pomaga. warunkach. Natomiast w warunkach transportowych, trzeba powiedzieć, fajnie to zauważyłeś, Paweł, że Staram się. wyżej podniesiony środek ciężkości będzie nam mógł powodować mniejszą stabilność przy szybkich transportach, gdzieś w zakrętach, łukach. Także na to warto zwrócić uwagę, aby zachować wszelkie normy bezpieczeństwa transportu. Mamy zaczep, mamy dyszel. No, to Chyba by trzeba było powiedzieć o tej rurze wyładowczej. trzeba by powiedzieć, to A w są tym jesteś najlepszy. rura wyładowcza, że tak, najważniejszy tak naprawdę element, Tak, bezwzględnie który nam służy do wyładunku, tudzież przeładunku, Tak. zwał jak zwał. Jak tu rozwiązano, Michał, napęd? Tutaj mamy tak zrobione, że podajnik ślimakowy poziomy razem z ślimakiem wyładowczym są sprzęgnięte tak naprawdę za pomocą przekładni na stałe.
Tutaj nie występują żadne sprzęgła, więc ten układ ma ogromny plus, ponieważ jest prostym układem, Zgadza się. bezawaryjnym. Tak. I na tle znowuż innych producentów Metaltech podszedł innowacyjnie do rozwiązania Tak, to trzeba przyznać. tego układu, ponieważ w skrzyni załadunkowej nie występuje tutaj żaden daszek, którym regulujemy tutaj przepustowość całego układu. Dopasowaną Tak. do materiału, Tak. który zbieramy. Natomiast mamy odpowiednio wyprofilowaną podłogę, którą będziemy mogli zobaczyć, i mamy układ zasuw sterowanych hydraulicznie z operatora ciągnika. Czyli nie musi wychodzić, Nie musi wychodzić. ale jest bardzo wygodne. Dokładnie, to jest bardzo Nie wygodne. tracimy czasu. I teraz za pomocą jednej dźwigni hydrauliki jesteśmy w stanie ten zestaw zasów przymknąć bądź zamknąć kompleksowo. Tak, i to jest bardzo cenna rzecz, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta korelacja ślimak, który jest w zbiorniku, a śruba wyładowcza jest o tyle ważne, że no w pewnym momencie, kiedy kończymy, no na przykład tu mamy przyczepę 20 ton, Tak, to oni mamy w ofercie mają jeszcze 14-tonówkę. Tak, to jest największe dziecko. Ale no jak podjechała przyczepa 8-tonowa. No i nie można zostawić, nie powinno się zostawić w ślimaku wyładowczym materiału. ale operator wie, co robi, zasuwę sobie hydraulicznie zamyka. Czyli reguluje dostęp materiału do ślimaka poziomego, Tak. Wypróżnia Cały układ jest jest al dente. może rurę przeładowczą, wyładowczą złożyć do pozycji transportowej i przemieścić Dokładnie. się w nowe miejsce. Można powiedzieć, że to jest znaleziono sposób na to, żeby wyjść z tego. Ale jeszcze jedna rzecz przy rurze, bo tu jest też zrobione tak, że ona jest regulowana. Tak, to jest mocno istotna kwestia, ponieważ ona ułatwia dopasowanie, wyregulowanie tego punktu przetransportowywania ziarna na przyczepę, czyli żeby gdzieś tam ucelować na jej środek, żebyśmy gdzieś żeby mieć to panowanie. Tak, żebyśmy nie ponieśli Niektórzy producenci regulują to końcówką, Dokładnie. inni mają to na stałe. To rozwiązanie uważam jest naprawdę... W tym przypadku jest regulowany kąt całej rury. Jest to jedno z wygodniejszych tak naprawdę rozwiązań. jest bardzo solidnie pokazane to. Tak jest i tutaj jak sobie spojrzymy, w tym modelu średnica rury wyładowczej ślimaka to jest 525 mm, czyli to jest ogromny, jeden z największych na rynku. Tak jest, o średnicę. A natomiast ślimak podający jest o średnicy około 450 mm, więc to jest bardzo wydajny układ przeładunkowy. Ale też trzeba patrzeć o takim czymś, że no kiedyś ta praca się kończy. No zawsze coś muszę zostać. I dobrze jest, żeby mieć dostęp do wyczyszczenia. I to jest rzecz, która uważam... Takie okno rewizyjne. Po pierwsze, jest na widoku, nic tutaj nie blokuje, więc Łatwy, można to łatwy dostęp do tego. Łatwy dostęp. Czy taka uwaga dla producenta, że tu jednak... Motylek jakiś motylek, nie że motylem byłem, ale utyłem, tylko że jakiś motylek by się przydał. Tak, żeby to bez potrzeby klucza jakiegoś można tą rewizję tutaj otworzyć. Michał, nie? kolejna rzecz, bo tu trzeba przyznać, że jest bardzo solidna rama. Tak, to jest bardzo solidna rama. Na układzie tandemowym. Na tandemowym, resorowanym oczywiście, z osią tylną skrętną, bo w układach tandemowych już jest to wskazane rozwiązanie. Bezwzględnie. Żeby te manewry gdzieś w ograniczonych miejscach były łatwiej, żebyśmy też ani nie dopuszczali się niszczenia. Solidne koła. Tak, więc duże, szerokie koła, abyśmy nie niszczyli tych kół, gdzieś tarcia nie następowały, ale też żebyśmy nie uszkadzali powierzchni, po której jeździmy. Na marginesie już u wielu producentów to jest zrobiono, że powiedzmy te, które są do 14-16 ton, to są w układzie jednoosiowym i on wystarczy w zupełności. Z kolei układy takie powiedzmy już 20 do 30 ton, to jednak już jest tandem, bezwzględnie tandem. Jak już mówimy o tonażach powyżej 30, to mówimy tridem. To już przechodzimy w układ tridemowy, czyli trzyosiowy. Nie? I to jest taki standard, który już w miarę wszędzie jest. I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna, system wagowy. Tych rzeczy jest całe mnóstwo. Układ czujników. Tak jest. Tak jak wspominaliśmy już sobie poza kuluarami. Tak. Odpowiedni dobór ich ilości do wielkości, do długości maszyny. Tak, bo to decyduje. To nie jest sztuką tu na tej długości dać nawet 10, bo po co przepłacać, skoro wystarczającym, sensownym pomiarem są
Dokładnie. 6. Tak jak tutaj mamy 6 sensorów, czyli 3 z jednej strony skrzyni, 3 z drugiej, idące wzdłuż ramy. Jest to niebywały atut, jeśli chodzi o rozwiązania, ponieważ mamy pełną kontrolę nad ilością zebranego plonu. A o to nam chodzi. Nie? Tak, ale przejdźmy do tyłu, bo to mówiliśmy o początku. Na tyle też jest pewna niespodzianka, bo ja wiem, że Michał to akurat... Ja te smaczki lubię wyszukiwać. Zobacz, jest korbka, jakbyś chciał jakiegoś... I to nie jest do hamulca postojowego. Nie. Takie rzeczy były na przodzie, były widoczne. Natomiast jak chcemy zmienić rodzaj czy gatunek zbieranego materiału, musimy przyczepę Dopasować. Dopasować, to jest raz, ale nade wszystko tutaj oczyścić ją z pozostałości po zbieranym plonie. No dokładnie, żeby nie pomieszać facelię z rzepakiem, to co u Leszka żeśmy rozmawiali. I tak jak tam wspominałeś, że jest takie okno rewizyjne przy rurze wyładowczej w łatwy, dostępny To ta sposób. rura pozioma? To ta rura pozioma na całej długości ma sprzęgnięte kilka otworów sypowych, które wspólnie za jednym pokręceniem się nam otwierają. Opróżniamy, oczyszczamy dół ślimaka, zamykamy z powrotem i mamy maszynę przygotowaną, Paweł, do zbioru kolejnego produktu. To wszystko jest dla nas, Dokładnie. dla naszych klientów. Mamy ciekawy materiał kolejny. Ten, już uważam, jest w jakimś stopniu omówiony, Wyczerpany. ale przejdziemy i będzie dużo ciekawych rzeczy. Trzymajcie się. Trzymajcie się.